Czym jest dla ciebie las? Dla mnie od zawsze był czymś więcej niż krainą grzybów. Czy też ładnym tłem do zdjęć na Insta. Słyszałem, że dziś jak co roku premiera Drwala w Maku. Setki tysięcy młodych ludzi po raz kolejny sparaliżuje wszystkie drive'y. Las to dom zwierząt, miejsce wytchnienia, a także źródło materiału w postaci drewna dla ludzkości od zarania dziejów. Dlatego też od zawsze podziwiałem ludzi pracujących w lesie. Szukając natchnienia na odcinek poświęcony restauracji z 2 złotymi łukami, postanowiłem spędzić dzień z prawdziwym drwalem, a także poczuć żywioł lasu na własnej skórze. Dominik lubi ścinać drzewa, nie stroni od miasta, ale dla niego taka kanapka jest najsmaczniejsza w lesie. Ale najpierw praca. Otrzymaliśmy zlecenie na ścięcie spróchniałego drzewa. Podcinka na klin. Wbijanie klina. Lekkie docięcie, żeby pomóc drzewu. Historia tego drzewa dobiega końca. Teraz postaramy się, aby odeszło godnie. Dobry burger to przede wszystkim świeże i możliwie najlepszej jakości składniki. To swego rodzaju ogromny respekt, którym darzymy wszystko, co możemy otrzymać od natury. Choć w dzisiejszych czasach jest inaczej. Nadal mamy możliwość, by robić to tak, jak robili to nasi dziadkowie. Na łonie natury. Bez stresu. Ekologicznie. Pora wzniecić ogień. Kanapka drwala. Po naszemu. W lesie. Zaczynamy od bułek, wlatuje mąka, mleko, drożdże. Mieszamy. Podgrzewamy przy ognisku. Do miski z mąką cukier i nasze drożdże z mlekiem. Trochę soli. Jajko. Ugniatamy ciasto, dodając trochę tłuszczu. Warunki nie są idealne, mamy jesień, jest chłodno. Ciasto potrzebuje temperatury, dlatego ogrzewam je przy ognisku. Pora na sos żurawinowy, świeże owoce, cukier, tarty zest oraz sok z jednej pomarańczy. Trochę soli, 1 pikantna papryczka z działki mojej mamy. Patelnia żeliwna, duży ogień. Na koniec trochę rumu Kraken. Do smażenia użyjemy bloku solnego, który idealnie odbije smak mięsa. Po kilku minutach smażenia sos żurawinowy jest gotowy. Ciasto na bułki poleżało, pora ulepić kulki. A zwijam je końcówkami dłoni. Chwilę wyrastały w brytwanie, jednak finalnie przełożyłem je na deskę i przykryłem miską. Żeliwną brytwanę musimy nagrzać w ognisku do wypieku. W międzyczasie doceniając, że pogoda dopisała. Jak widzicie na załączonym obrazku, z żeliwem nie ma żartów, jest bardzo gorące. Wyrośnięte bułki smaruję głoszem. Brytwana się nagrzała, pora na wypiek. Bez termometru, bez czasomierza. Wszystko na wyczucie. Jak widzicie, wyszło nieźle. Bułki gotowe, pora na kolejne składniki. Choć nie ma oficjalnego stanowiska odnośnie rodzaju sera w drwalu, my użyjemy camembert. Dominik szykuje i hartuje kamień solny. Ja w tym czasie panieruję ser, mąka, jajko,
bułka tarta. Znowu jajko. Znowu bułka tarta. Trochę tłuszczu, gorąca patelnia. Lecimy. Mamy tu istne piekło, dlatego się to bardzo szybko smaży. Zaraz po serze wlatuje bekon. Temperatura przy ognisku jest konkretna. Pora stosować bułki na kamieniu solnym. Przy okazji zrobimy sobie kawę. Pora na gwóźdź programu. Wołowina. Jak mnie znacie, będzie to Wagyu, A5, kawałek roast beefu oraz głowa polędwicy. Zmieliłem dzień wcześniej i zamroziłem, ponieważ ze względu na ogromną ilość tłuszczu, ponad 50%, jest praktycznie niewykonalne przechowywanie tego kotleta w lodówce. Aksamitną wołowinę uzupełni świeża biała trufla, która idealnie zwieńczy kanapkę. Pora na złożenie tego drwala. Tostowana bułka, sos żurawinowy, świeża niekrojona sałata. Burger Wagyu A5 z polędwicy i roast beefu. Sporo bekonu. Świeża biała trufla. Na koniec panierowany camembert oraz górna bułka posmarowana sosem w stylu Big Mac. Wstaliśmy bardzo wcześnie. Czekaliśmy na ten moment. Pozostaje ostateczne pytanie, co nam się bardziej podobało, przygotowanie czy jedzenie? To był mega ciężki dzień, ale wiecie co? Kocham to, co robię. Podobnie jak Dominik. I zajebiście się złożyło, że mogliśmy się podzielić pasją. Oczywiście nie ma idealnego grilla bez porządnego tomahawka. Dodawać chyba nie muszę, że burgery wyszły wyśmienite. Na zamknięcie tak pracowitego i idealnego dnia nie pozostaje nic innego, jak wspólne napicie się rumu na tle jeziora i zachodzącego słońca. Taką jesień szanuję. Czytał Adi Fox.